dniu moich narodzin ojciec napisał wiersz dedykację. Synowi urodzonemu w niewoli moskiewskiej piosenka na dzień chrztu świętego. Dziecię, synu, powiedz sobie, żeś bez ziemi, bez miłości, bez ojczyzny, bez ludzkości, póki Polska, matka w grobie. Synem tym byłem ja, Józef Teodor Konrad Korzeniowski, znany potem jako Józef Konrad. W Anglii niemożebnie przekręcano moje nazwisko, czego nie cierpiałem, więc postanowiłem je zmienić, używając 2 imion nadanych mi przy ceremonii chrztu. Ojciec, dramatopisarz i literat, nadał mi znaczące imię Konrada z Dziadów i poematu Konrad Wallenrod Mickiewicza. Był gorącym patriotą i stworzył komórkę niepodległościową, z której powstał Komitet Narodowy Powstania Styczniowego. Uwięziono go w Cytadeli, a potem skazano na zsyłkę w głąb Rosji. Matka moja wywodziła się też z patriotycznej rodziny szlacheckiej. Jej brat Stefan był jednym z przywódców Powstania Styczniowego i zginął. Matka nie musiała iść na zesłanie, ale wyprosiła od władz i dobrowolnie poszła z ojcem. Carscy urzędnicy pozwolili, ale pod warunkiem, że będzie tak samo traktowana jak skazańcy. Żadnych ulg. Jechaliśmy na zesłanie. Klimat był fatalny. Czuliśmy się bardzo źle. W drodze do Wołogdy mnie 4-letniego zgorączkowanego i ziębniętego brzdąca niosła w ramionach, a jak już nie mogła, oddawała mnie ojcu. Dzięki polskiemu lekarzowi z Moskwy jakoś przeżyłem. Matka po powstaniu styczniowym, po stracie bliskich, była w dużej depresji i po kilku latach umarła na gruźlicę w wieku 33 lat. Dzieciństwo? Trudno o tym mówić, ale raczej nie było takie wyjątkowe pod rosyjskim zaborem. Rutyna okrętowego życia jest lekiem zbawiennym na zbolałe serca i chore dusze. Widziałem, jak uśmierzała, przynajmniej na pewien czas, najburzliwsze umysły. Jest w niej zdrowie i spokój i zadowolenie z codziennego kręgu pracy. Ten, który kocha morze, kocha także rutynę na statkach. Pamiętam, że miałem wtedy 9 lat i popatrzyłem na mapę Afryki, dotknąłem jej palcem i powiedziałem: kiedy dorosnę, pojadę tam. Nagle poczułem, że chciałem zostać marynarzem, chciałem pływać po oceanach. Tak mi się zamarzyło. Ojciec w Krakowie umiera na gruźlicę. Przed śmiercią napisze, że 5 miesięcy konspiracji warszawskiej zalicza do najpiękniejszych chwil życia, jako człowiek i Polak. Miałem wtedy niecałe 12 lat. Mój wujek Tadeusz był bardzo kochany, zaopiekował się mną. Zresztą nie tylko mną, bo oprócz mnie miał jeszcze kilkoro sierot po powstaniu styczniowym. Wujek chciał mi wyperswadować moje dziecinne marzenie o podróżach, o pływaniu. Ale co miałem robić w kraju okupowanym przez Rosjan? Nie miałem szans na karierę. Przecież pochodziłem z patriotycznej rodziny.
Rodzinny majątek dziadka za udział w powstaniu listopadowym został skonfiskowany. Niczego nie posiadałem. Żyliśmy w niewoli, bez szans. Kochany wuj musiał jednak ustąpić. Załatwił mi wyjazd do Marsylii. Mówiłem dobrze po francusku, więc nie bałem się nieznanego. Miałem skończone 16 lat i zacząłem realizować moje marzenie, które stało się moim życiem, a życie impulsem twórczości. Przez 20 lat żyłem jak pustelnik ze swą namiętnością. Poza linią morskiego widnokręgu świat dla mnie nie istniał. Byłem strasznie przejęty swym pierwszym dowództwem. Najbardziej ze wszystkich moich oficerów ufałem panu B. Miał rude wąsy, czerwoną twarz i niespokojne oczy. Był to marynarz pełnowartościowy. Obaj kochaliśmy mały bark bardzo serdecznie. Ogniwem między nami był statek. Każdemu z nas zależało niezmiernie na pięknym wyglądzie ukochanego obiektu. B posuwał się tak daleko w przywiązaniu do małego stateczku, że chodził i otrzepywał kurz osiadły na politorowanej poręczy stekowego drewna i to jedwabną chustką do nosa. Darem pani B, jak mi się zdaje. Tak, rzeczywiście byłem zakochany do szaleństwa w morzu i statkach. I interesowały mnie zachowania ludzkie, charaktery, przypadki, okoliczności, postacie zmagające się z wyborami życiowymi, z decyzjami w trudnych sytuacjach, jakie natura, morze i samo życie dla nich kreowały. Stawiałem czytelnikowi pytania o zło, dobro i jakby postąpił w danej sytuacji, ekstremalnej sytuacji, w której musi dokonać życiowego wyboru. W tej sytuacji jest właśnie Jim z mojej noweli. Pierwszy oficer, który zostawia bezradnych pasażerów i ucieka, skacząc do szalupy z tonącego statku. Postępuje niehonorowo i nieodpowiedzialnie. I przez całe życie ponosi konsekwencje. Jim wycofał się ze świata z przyczyny na pozór drobnej. Z powodu jednego odruchowego skoku. A teraz oto drugi świat, dzieło jego własnych rąk, wali mu się w gruzach na głowę. Wszystko przepadło. Już raz utracił ludzkie zaufanie, a teraz znowu zawiódł tych, co w niego wierzyli. Mój bohater chce odzyskać honor i zrehabilituje się, wybierając śmierć. Udowodni sobie i innym, że jednak jest człowiekiem honoru. Winiąc siebie za śmierć swojego przyjaciela, syna Doramina, przychodzi do jego ojca i powie tak: przyszedłem pełen żalu. Przyszedłem gotów i bezbronny. Jim stał z gołą głową, wyprężony w świetle pochodni, patrząc mu prosto w twarz. Doramin zawisł ciężko lewym ramieniem na szyi pochylonego młodzieńca, wzniósł powoli prawą rękę i strzelił w pierś przyjacielowi swego syna. Jim padł na twarz martwy, nie uzyskawszy przebaczenia.
Byłem wtedy w wymarzonej Afryce, w Kongu. Bohater Jądra Ciemności też operował w Kongu. Miał niby cywilizacyjną misję wobec tubylców. Mówił o miłości bliźniego, humanitaryzmie i postępie, a w rezultacie był wyzyskiwaczem i mordercą. Zadawałem sobie pytanie, czy jest sens przynosić inną koncepcję cywilizacyjną do tych, którzy jej nie chcą, albo jeszcze do niej nie dojrzeli, dorośli. I czy rzeczywiście ci, co ją przynoszą, mają szczere i uczciwe intencje? I w jakich okolicznościach ludzie tracą moralne hamulce? Tak, patrzyłem na nich, jak się patrzy na każdą ludzką istotę, chcąc poznać jej popędy, motywy, uzdolnienia, słabe strony, hamulce. Jakiż hamulec mógł tam działać? Czy to był przesąd, wstręt, lęk, cierpliwość? Czy też coś w rodzaju pierwotnego honoru? Do Australii przypłynąłem kilka razy i muszę przyznać, że spotkałem się tu z uprzejmością i życzliwością różnych sfer towarzyskich. Pokochałem ten młody kontynent i uczucie to przetrwa tak długo, jak moja pamięć. Te miasta na antypodach, mniejsze wówczas niż obecnie, okazywały wiele zainteresowania dla statków, których liczba utwierdzała australijskie porty w poczuciu wzrastającego znaczenia. Statki stały się tu częścią powszednich miejscowych spraw. Nazwy ich dostępowały tego zaszczytu, że były znane w każdym domu. Działo się to szczególnie w Sydney, gdzie z samego serca pięknego miasta można było widzieć klipry z wełną stojące przy Circulaki, które to nadbrzeże nie było jak baseny portowe otoczone murami więziennymi, ale nieodłączną częścią jednej z najpiękniejszych, najbardziej uroczych, rozległych i bezpiecznych zatok pod słońcem. Tak. Tak, to tylko okruchy wspomnień w czasie tej życiowej podróży. W podróży za realizacją marzenia. Anglikom dowiodłem, że szlachcic polski może być tak samo dobrym marynarzem, jak i oni i mieć im coś do powiedzenia w ich własnym języku. W 1924 roku angielski premier James Ramsay MacDonald w imieniu króla Jerzego V zaoferował mi szlachecki tytuł, którego jednakże przyjąć nie mogłem. Pozostałem więc szlachcicem polskim herbu na łęcz. A na angielskim grobie w Canterbury będzie napis nie Józef Konrad, ale Józef Teodor Konrad Korzeniowski. Aha, byłbym zapomniał, jednego się nie spodziewałem, a mianowicie tego, że moi bohaterowie będą gwiazdami Hollywood.